formalności po stronie egipskiej, formalności po stronie sudańskiej, ale jestem z moim małym Fiatem na ziemi sudańskiej teraz. Właśnie nastąpiła premiera mojego Fiata w Sudanie. 3 tygodnie czekałem na ten moment. Egipt dał mi ostro w kość. Ciekawe, jak przywita mnie Sudan. Gdyby nie Mohamed z Asłanu, to Egipt spisałbym na straty. Nie ma co zwlekać, maluch. Jedziemy dalej. Dzisiaj tylko do Wadi Halfa, a jutro cały Sudan stanie przed nami otworem. Na nocleg do swojego domu zaprosił mnie i ekipę Mahdi, człowiek, który pomógł mi przekroczyć granicę. Muszę powiedzieć, że granica to jest skomplikowany proces. Mahdi, fixer, bardzo pomógł sprawnie przekroczyć tę granicę. Nie wiem, czy sam bym sobie dał radę, bo w życiu nie widziałem tylu papierków i stempelków w jednym miejscu. Myślałem, że nic nie przebije Egiptu, ale to, co się wydarzyło podczas przekraczania granicy do Sudanu, to naprawdę szczyt. Papierków była taka chmara, taka lista i same stempelki wszędzie. Na szczęście sudańscy urzędnicy, w przeciwieństwie do egipskich, nie rzucali kłód pod nogi. Gościnność gospodarza to miłe zaskoczenie. Żona przygotowała kolację, na którą przybyli przywitać podróżnych sąsiedzi i znajomi. Czas spać, jutro w drogę. Rano słońce już mocno grzeje. Szybkie pakowanie, śniadanie i w drogę. Dzisiaj zaczyna się sudańska przygoda. Plan jest, aby dojechać w okolice miasta Dongola, jadąc drogą wzdłuż Nilu. Dołączają do nas Ali i Ahmed, studenci z Chartumu, odwiedzający rodzinę w Wadi Halfa. Chcą zabrać się do miejscowości Arbi, skąd pochodzi Ahmed. Ali jedzie ze mną, Ahmed zabiera się z ekipą. And now, Let us fly. You can go. Like my car? Yeah, I like her. I like it so much. Very small, huh? Yeah, very small. Okay. Ali pochodzi z Chartumu, stolicy Sudanu. Północ kraju odwiedził po raz pierwszy. Sudan to kraj stricte islamski. 97% ludności wyznaje tę religię. Alkohol jest nielegalny. You have local alcohol? Local. Yeah. What is it called? Araki. Araki. Okay. That's the septic the dates for a long time. Yeah. Okay. 2 weeks, 3. Tutaj w Sudanie mają alkohol, nazywa się araki, robiony z daktyli i to jest taka lokalna specjalność i ma 100% alkoholu. So strong, 100%. Yeah, so strong. Okay, if you drink it, you will feel something. You burn you inside. Yeah. Oh my Something God. injured your stomach. Yeah. Również Ahmed chce doświadczyć podróży maluchem. Dlatego w połowie trasy wymieniają się z Ali. Market. Gold market. Yeah, eating dinner here. Yeah. Drink water from here. And through going to mountain. And the government make everything hard. They cut everything. Every chance. Now in they're looking for gold. Yeah. Golden state. Yeah. But the government took all that. Oh. All that company. And she took from them 10 or 15% from the thing they find it. After all this mountain, you find the gold. Yeah. It's open. It's like a lucky. If you're lucky, you'll find it. Po drodze trzeba uzupełnić paliwo. Maluch ma mały zasięg. Na szczęście wiozę na dachu zapasy. Tak na wszelki wypadek. Jest taki upał, że nie mogę wytrzymać dzisiaj. 42 stopnie w środku w kabinie pokazywało w pewnym momencie, ale dosłownie czuję się, jakby maluch się topił. Nie wiem, jedzie też jakoś tak mułowato strasznie. Dobra, jedziemy teraz na lunch do cioci Ahmeda. Ahmeda nie było w tych stronach przez ponad 2 lata. Cieszy się jak dziecko. Ya Nadir! Habibi! Kayf al-umur? Sudan do tej pory znałem tylko z relacji medialnych, zwykle ukazujących ten kraj w negatywnym świetle. Trochę się obawiałem, co może mnie czekać ze strony jego mieszkańców. Ale mieszkańcy
okazali się być bardzo przyjaźni i gościnni. To jest zupa? Kind of beans, adas. Aha, zupa z takiej fasolki jakiejś lokalnej. Ades. Ades. And this? It's called adder. From wheat, okay? Dera? From wheat, yeah. From wheat. Dera, taki rodzaj chleba wypiekany w domu. Like bread, but it's thin. Tastes like bread. Very nice. So your auntie made this? Yeah. Ciocia tu wypiekła. When did she do it? Today or yesterday? Today, O, it's so hot if you... Just fresh. 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 Świeży, pieczony dzisiaj. Pyszny. And this one? Soup. So, But made of what? Made of chicken. made of chicken. Oh, this is chicken soup. Rosół. Po polsku rosół. Thank you. Welcome. Na razie. 2 tygodnie stracone w Egipcie trzeba nadrobić. Godzina jeszcze młoda, trzeba ruszać dalej. Aż parzy, jak wystawiam rękę. O kurczę. Godnie reprezentuje maszyna swój gatunek w Afryce. Zbliżyłem się znowu teraz do Nilu. Droga biegnie wzdłuż Nilu. Ciągle pełno nubijskich wiosek. A po lewej stronie pustynia. Życie w Sudanie właściwie toczy się wzdłuż Nilu. Nil to rzeka życia w tym kraju. 6 godzina. Słońce zachodzi powoli. Czas poszukać jakiś nocleg. W ramach oszczędności nocleg na dziko. Gdzieś na pustyni. Za jakąś skałką pewnie. Szybko się ściemnia. 6 to już ostatni moment, aby zdążyć rozbić namiot przed zmrokiem. Zasadą, której chciałbym się trzymać, to nie jechać po ciemku. Spanie na dziko, na łonie przyrody i znalezienie odpowiedniego, nie na widoku miejsca zwykle wiąże się z dłuższą lub krótszą przeprawą offroadową. O kur... Uderzyłem w kamień. O kur... Wiesz, ta kratka. Ta kratka pod spodem. Przepraszam za takie klnięcie. Co ja tam... To przecież dopiero początek. Takich prób będzie pewnie jeszcze sporo. A już wiem co. Zgięła się kratka. Ponieważ miska uderza o tą kratkę teraz podczas jazdy, tak nie może być. Trzeba to ściągnąć. Rano w obozie niespodzianka. Plan na dzisiaj to dotarcie w okolicę starych piramid Nuri, niedaleko Karimy. Damy radę, maluch. Ten skrót, którym jadę do głównej asfaltowej drogi, okazuje się być bardzo wymagający. Kamienie to zmora dla mojej maszyny. Po zdjęciu kratki, osłony miski olejowej, miska stała się najniżej położonym elementem mojego pojazdu. Trzeba uważać na kamienie. A kamieni tu jest pełno. I nie chciałbym zniszczyć tej miski aluminiowej. Raz, że była bardzo droga, a dwa, że pomaga chłodzić olej. Też jest tam więcej oleju. Kaszel offroadowy, moi drodzy. Oj kurczę. Tarka. To jest już taki mały przedsmak drogi w Kenii chyba. I w południowej Etiopii. Ajajaj. W tej wiosce malucha na pewno wcześniej nie widziano. Nadzwyczaj uprzejmi mieszkańcy pozdrawiają mnie i mój pojazd. Spokojnie toczy się życie w takim miejscu. Ludzie siedzą przed domami, zajęci rozmową. Morning. Hello. Hello. Dobry.
wpuszczę pana z osiołkiem. Hello! Jestem w Dongoli i trzeba jakieś zaopatrzenie, butle z gazem, wodę. Została mi ostatnia butelka wody i można jechać dalej. Pierwsze większe miasto po drodze w Sudanie. Gorąco się zrobiło, a do tego strasznie dużo tu różnych pojazdów, samochody, tuk-tuki, minibusy, osiołki. Ciągle stoję w korku. Chyba wolę jechać przez pustkowia. Mam nadzieję, że maszyna wytrzyma. Sudanu bardzo się obawiałem przed wyjazdem, właśnie ze względu na wysokie temperatury. Maluch przecież nie ma chłodnicy. 45 stopni. Jedziemy, bo mi się maluch gotuje. Jak jest gorąco. 52 stopnie w tej chwili pokazuje na zewnątrz. W środku 47,8. Czacha mi się poci. Topi. Ktokolwiek jeździł kiedyś maluchem, zapewne pamięta, że ten pojazd posiada dwustronną klimatyzację. 2 otwarte szyby, wiatr we włosach i sztywny kark. Tu jednak specjalnie to nie działa. Trzeba się dodatkowo chłodzić. O, jak dobrze. Nie ma jak to Cold Bucket Challenge w Sudanie. Ciężko wytrzymać w samochodzie, gdy droga się dłuży, a w takiej temperaturze człowiekowi różne dziwactwa przychodzą do głowy. 68 stopni. W tej sytuacji mogę sobie upiec jajko. Lunchu oczywiście nie będzie. Szkoda jajka. Jedziemy. Kawał drogi do Karimy, a to nie czas na głupoty. Policja. Hello. رخصة Ruchsa. Paszport. رخصة بعض عربية Ruchsa Arabia. O. Insurance. ها Insurance. Yeah. زي مخالفة Muhalawa. 30 جنيه إذا تعال أجيب إنك 30 مخالفة Okay, yeah. Back there. Yeah. الشارع Yeah. برايد برايد Yeah. برايد Yeah. برايد برا عمي دي مكانها بور Chciał mi mandat wlepić, ale zastosowałem technikę, że w ogóle nie wiem, o co chodzi. Tyle. Dzisiejszy odcinek dał w kość. Czas udać się na spoczynek. Do piramid postaram się jutro pojechać, bo już dzisiaj nie mam siły. Rano obowiązkowo zwiedzam słynne cmentarzysko. Piramidy Nuri, których początki sięgają roku 700 przed naszą erą. W tych rejonach leżało centrum królestwa Kuszytów, którzy stworzyli 25. dynastię faraonów, tak zwanych czarnych faraonów. Panowali nawet w samym Egipcie. Jeszcze dzisiaj planuję dotrzeć w okolice innych sudańskich piramid. Piramid Meroe. Droga z Karimy do Meroe łączy się z główną drogą biegnącą od największego portu w Sudanie, portu Sudan, ze stolicą Chartum. Jak odmienna jest ta droga od tej przecinającą pustynię na północy kraju. Skąd tu się wzięło tyle tych ciężarówek nagle? Przedziłem was 20 ciężarówek w przeciągu ostatniej 1,5 godziny. Wszystkie są strasznie długie. O! Już widać Meroe po lewej stronie. Tam jadę dzisiaj. Maluch pokonał wszystkie ciężarówki.
i dotarliśmy do słynnego cmentarzyska Meroe, gdzie mieszczą się chyba najsłynniejsze sudańskie piramidy. Trzeba jak zwykle znaleźć dobre miejsce na obóz. Dobrze, że towarzyszy mi ekipa. Pomocne dłonie, chwała im. Coś czuję, że podczas tej podróży jeszcze sporo napchamy się malucha. Na szczęście nie mam już tej kratki. Z nią zaorałbym tutejszą pustynię. Miejsce na nocleg wspaniałe. Za wzgórzem znajdują się piramidy. O kurde, to jeszcze nie tutaj? Myślałem, że to już jest za tą wydmą. Widok wspaniały. Cieszę się, że zabrałem tu mojego małego Fiata. Albo on mnie. Lokalni mieszkańcy wyczuli turystów i nie mogli odpuścić szansy zarobku. Na szczęście podchodzą do sprawy wyrozumiale i pozwalają nam zwinąć obozowisko i przygotować się do drogi. Macie, chłopaki, żebyście pamiętali podróż. Lepka, okej? Nie? Żebyście pamiętali malucha w Afryce, bo już pewnie nie szybko taki pojazd tutaj przyjedzie. See? This one? Ten? Okej? Proszę cię bardzo. I do szkoły. School, okej? See ya. Miejscowi okazali się być bardzo pomocni. Maluch potrzebował delikatnego pchnięcia, żeby się rozpędzić. Teraz mam siłę i czas, aby zobaczyć te słynne piramidy z bliska. Najbardziej podoba mi się to, że jestem w tym miejscu zupełnie sam, tylko ja i piramidy. No i Chris, operator oczywiście. W Sudanie jeszcze jest bardzo mało turystów, a piramid więcej niż w Egipcie. Docierając w tym kraju do takich miejsc, jest szansa trochę poczuć się jak prawdziwy odkrywca. Piramidy Meroe zaczęły powstawać 300 lat przed naszą erą i są oczywiście grobowcami władców Królestwa Kusz. Teraz to się czuję jak Indiana Jones. A to nie wiem, czy to są 1820? Nie wiem, czy to nie jest ten Włoch. Wydaje mi się, że to był Włoch, który jako pierwszy Europejczyk dotarł tutaj. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. A może to był Francuz? Kolejny dzień podróży. Dzisiaj moim celem jest stolica Sudanu, Chartum. Stolica kwitnie, muszę powiedzieć. Tutaj widać cywilizacja pełną parą. Co się dzieje? No maluchu, dotarłeś do Chartumu. Jesteś prawdziwym pionierem. Nowoczesność widać wszędzie. Budynki, drogi, ruch uliczny. Pierwszy supermarket w Afryce. Co kupić? Gubię się trochę we wszystkich różnorodnościach na półkach. W supermarkecie nie widać amerykańskich sankcji, o których słyszałem przed wyjazdem. Nowoczesność miesza się tu z tradycją. Suk w starej części miasta to tego dobry przykład. Sporo tu też chińszczyzny, co prawda. Chińczycy naprawdę opanowali każdy zakątek Afryki. Ale jeszcze tradycyjne sudańskie manufaktury też można zobaczyć. Ali, z którym spotkałem się ponownie właśnie tutaj, pokazuje mi zakład jubilerski jego znajomych. Zakład działa już od kilku pokoleń. Dzisiaj zwiedzam miasto zza okna samochodu. Mimo tego robi na mnie miłe wrażenie. Ludzie są zrelaksowani, odpoczywają nad rzeką, a tu rzeka to potęga. Właśnie tutaj Nil Błękitny i Nil Biały łączą się w jedną ogromną masę wody. Trzeba jechać dalej. Ponad 300 km przed nami.
tej drodze od Hartum jest straszny ruch. Wlekę się strasznie. A świat już tutaj odmienny zupełnie. Hartum, wielka metropolia, nowoczesna. A za Hartum i przed miasteczka właśnie tak wyglądają. No jeszcze trochę wysiłku i koniec na dzisiaj. Niezły ruch dzisiaj był po wyjeździe z Hartum. Nawyprzedzałem się sporo samochodów. Dużo małych miasteczek. Postoi dla ciężarówek. Dużo ciężarówek. Dziur na drodze. Dopiero ostatni fragment trasy się rozluźnił. Teraz spanie. 12 godzin snu. Chciałbyś. Dzisiaj ostatni dzień w Sudanie. Zostało 300 km do granicy z Etiopią. Plan jest taki, żeby przejechać przez miasto Gedaref, tam zaopatrzyć się w wodę i później do granicy, nocleg przy granicy i jutro rano przekroczenie granicy do Etiopii. Wcześniej jeszcze dojazd do głównej drogi. Jak zwykle wita mnie tutaj offroad. Zawsze gdzieś trzeba uciec od głównej drogi. Kurczę, Maluch to jest jednak rewelacyjna maszyna offroadowa. Widoki już inne. Korzyście zaczyna się robić. A, już czuję Etiopię. Pierwszy raz w Sudanie muszę uruchomić moje paliwowe rezerwy, bo paliwo mi się skończyło. Ja i tak sporo przejechałem, bo przejechałem 355 km na jednym baku. Ach, jeszcze egipskie paliwo. Pachnie Egiptem. No to teraz pojadę jak rakieta na tym paliwie. Dobra, systemy włączone. No Maluchu, ostatnie miasto w Sudanie. Zakupy, paliwo, przyda się zapas. Przenocujemy przed granicą i jutro z rana ruszamy na podbój Etiopii. Ale tu się ładnie zrobiło. Na pastwisku dzisiaj nocleg. Przy granicy z Etiopią. Tam jest granica. Jakieś 5 km. Jutro z rana w Etiopii. Maszyna rozgrzana do boju przed porannym offroadem. Zostały 3 km do granicy z Etiopią. Dzisiaj już w Etiopii. Wizyta Malucha w Etiopii. Jeszcze kilka kilometrów. Mam nadzieję, że sprawnie pójdą wszystkie formalności. Pieczątka w paszporcie wbita, wyjazdowa, karnety podstemplowane, wyjazdowe. Czas jechać do Etiopii.